Witajcie, tu Andrzej, Witryna Świat Ducha. Chciałbym Wam powiedzieć na temat narcyzmu ukrytego, a też i białych sił duchowych, które wyglądają tak dobrze, no tak jak ten narcyz ukryty, bo to jedno i to samo tak naprawdę jest. W jednym jest drugie ukryte. Powiem o cechach, które dr Les Carter przypisuje, pokazuje u narcyza ukrytego, czy u narcyzki ukrytej, bo często jest właśnie to kobieta, a też i powiem Wam o postawach białej strony, które są to postawy degradujące, jakby nie było, bo biała strona jest częścią ciemnych sił duchowych, tylko że ciemni sami wyprodukowali dla siebie przeciwstawną siłę, ażeby w ten sposób oszukać ludzi, że białe to jest już czyste i takie dobre i w ogóle. Zacznijmy w takim razie od cech. I tak jak mówiłem, opisuje to dr Les Carter. Ma tam wiele filmów wspaniałych i o białych czy narcyzach ukrytych też dużo mówi. Pierwsze co, to mówi, że jest to osobowość na pokaz. No można by powiedzieć, narcyz w ogóle jest osobą, która ma dysfunkcję rozwojową na poziomie bardzo wczesnego rozwoju, gdzieś tam małe dziecko czy niemowlę. Więc stworzona została osobowość taka, żeby dało się żyć. Jest to bardzo często, co ciekawe, ojciec rodziny, taki jak to mówią po polsku, pantoflarz, taki, on się zgodzi, on tam pójdzie do pracy, zarobi pieniądze, coś tam, ale będzie takim porządnym obywatelem, będzie to dobra matka, ale dobra do pewnego momentu. Zresztą zaraz przekonamy się, jaki to moment i jakie to cechy pokazują, że ona wcale taka dobra nie jest. Jest to przyjaciel na dobrą pogodę, ale już kiedy są kłopoty, kiedy się zaczyna kłopot jakiś, no to jest zwrot, jak to gdzieś w komentarzu powiedziane, o 90 stopni. Po prostu nie widzi tego. Dla niego to nie stanowi problemu. Jak ktoś mówi i właściwie prosi o pomoc, że jest w potrzebie, no to świat jest nadal taki, jaki jest, a ten człowiek ma swoje problemy, no i tak, a ja muszę żyć sam i tak dalej. Taka osoba, narcyz ukryty, czasami nazywany też wrażliwym, zachwyca się zainteresowaniem innych osób i to jest taka część osobowości, w którą ten narcyz wierzy, że to jest on czy ona i bardzo chętnie wychodzi do towarzystwa, spotyka się z innymi po to, żeby go dobrze oceniali, żeby dobrze mu życzyli, żeby się zachwycali tą osobowością, tym dbaniem o innych ludzi, bo narcyz taki dba o innych ludzi. Patrzy się, jak tam żyją, rozmawia z nimi i tak dalej, ale to jest na zewnątrz. Trzeba pamiętać, że dwie strony medalu tam są i na zewnątrz jest bardzo aktywny i ładnie to wygląda, fajnie, super. Natomiast kiedy ma być do siebie skierowany, no to tam jest już pustka. Taki narcyz ma potrzebę, żeby ktoś się nim zachwycał, więc umie zrobić
komuś prezent, umie do kogoś zadzwonić, zapytać, jak tam u ciebie, co tam słychać w rodzinie, tak? Natomiast brak refleksyjności wobec siebie i swoich postaw, czyli jeżeli przychodzi do tego, że on sam coś nabroił, jeżeli czegoś nie dopilnował, bo raczej jest to kwestia niedopilnowania, nie brania pod uwagę. To nie jest tak, że tam taka osoba narcystyczna jest aktywna aż tak bardzo. To ona zwykle nie robi burd, nie robi jakichś niepożądanych kroków, dba o bezpieczeństwo swoje i innych, często zbytnio. Także wygląda no świetnie, tylko że czasami nie bierze pod uwagę kogoś. Taki błąd zaniechania. I nie ma refleksyjności, dlaczego tak postąpiła. Ale ja wszystko dobrze zrobiłem, czego ty ode mnie chcesz? Czyli w gęstości 3D, czyli tej w świecie fizycznym, jest to, jakby to powiedzieć, ideał. Wszystko jest w porządku, do niczego nie można się przyczepić, on ma swoje prawa, korzysta z nich i ty się odczep, w ogóle sprawy niewidzialne nie istnieją. Bardzo często jest to połączone z brakiem ducha. To oczywiście nie dr Carter mówi, tylko ja, że te osoby nie mają ducha i nie mają czym pomyśleć, nie mają czym mieć refleksję, bo te obszary, gdzie refleksja może się narodzić, są nieczynne. Nie ma tam. Jak to się śmieje, że tam wiatr hula. Jeżeli byśmy chcieli odnieść się do tego obszaru i coś tam do niego powiedzieć, to tam nie ma do kogo. Także trzeba tutaj brać pod uwagę, że wiele osób zawodzi się na narcyzach ukrytych z tego powodu, że myśli sobie, że tam w tamtym obszarze jest coś, do czego się można odnieść, a tam nie ma. I to po prostu jest tak ładnie zrobione, taka ładna maska, żeby to wyglądało, że ta osoba jest głębsza i mądrzejsza niż jest. No, co dalej? Jest ukryta nieumiejętność radzenia sobie w życiu, co jest pokrywane dostosowaniem się do różnych rzeczy, do spraw wokoło. Jest taka osoba w miarę dostosowana, acz z latami to dostosowanie zaczyna nie być aż takie dobre, ponieważ gromadzi się też w środku gniew. Na początku może być przerażenie, ten ludzik z zielonym czołem i potem spływającym pokazuje, że taka osoba jest niedostosowana i boi się żyć, ale z czasem uważa, że ma prawo żyć i tak jak ona sobie wyobraża, tak ma prawo żyć, a świat się nie poznał na nie i jest po prostu duży gniew i oczywiście utajony gniew, no bo to jest narcyzm ukryty. Także doktor Carter też mówi o tym, że takie osoby wyolbrzymiają swoje pozytywy, ukrywają i minimalizują swoje wady, co daje oczywiście piękny wizerunek. Natomiast kiedy pojawia się ocena i krytyka, to te osoby oceniają, to te osoby mają stanowisko krytyczne wobec innych. O, w ten sposób. I to jest, powiedzmy sobie, ukryte, tak żeby nie wadziło innym, ale jednak taka osoba nie godzi się
z pewnymi rzeczami. To znaczy, jeżeli ktoś jest zbytnio swobodny, że ktoś realizuje swoją wolność, no to ja bym tak nie zrobił, więc trzeba to oskarżyć. To nie wolno tak ocenić negatywnie, trzeba skrytykować. Narcyz ukryty także ma reakcje obronne i tutaj to jest właśnie część tych reakcji, że krytyka i ocenianie negatywne zewnętrzne jest jedną z takich reakcji. Natomiast jeżeli wobec tej osoby się ma jakieś zastrzeżenia, to tam nie ma przyznania się, tylko jest nurkowanie w głąb. Można by powiedzieć coś podobnego jak przy autyzmie, że tak jak ja widzę autystów, to oni się boją, że ktoś ich skrzywdzi i nurkują w głąb siebie, a tutaj osoby narcyzi ukryci nie chcą być wydani na krytykę, nie chcą być, bo sami się też może krytykują i nie chcą w ogóle nic z tym mieć wspólnego. I nurkowanie w głąb i ich tam po prostu w tym momencie zaczyna nie być. Ty możesz mówić, a jego tam nie ma. I no, bardzo trudno jest w tym momencie złapać jakąś relację z taką osobą, ponieważ nie możemy przegadać pewnych rzeczy. Pewne rzeczy są nie do ruszenia, nie do rozważenia. Ukryty gniew i poczucie niesprawiedliwości. Kolejny punkcik. Tak jak mówiłem, ukryty gniew z czasem pojawia się, ponieważ taka osoba zaczyna liczyć punkty, zaczyna liczyć, ile razy świat był przeciwko niej, ile razy się na niej nie poznał i tak dalej, i tak dalej. Chociaż nie miała wiele dodania, ale no to jest przeciwko niej. Przeciwko. Ma poczucie niesprawiedliwości. Tak? To jest takie w sumie bardzo dziecinne, można by powiedzieć. To znaczy dziecko oczekuje pogłaskania, oczekuje opieki, oczekuje zajmowania się nim. I to jest zupełnie naturalne i potrzebne dziecku, ażeby przeszło tą fazę rozwojową i stało się samodzielne. Jednak wygląda na to, że narcyzi nie przechodzą tej fazy rozwojowej i z powodu braku troski zaczynają być zagniewani na to, czemu mnie nie otoczyli troską i opieką. Mają poczucie niesprawiedliwości. No i gniew za maską. Jak osoba ukryta narcystyczna jest gniewna, to ktoś tam napisał w komentarzu, że po prostu w tym momencie tak jakby zasłona się rozwijała na jej twarz i na oczy i tak jakby ta osoba przestaje widzieć, przestaje dostrzegać zewnętrzne, też żeby przez oczy na przykład nie pokazać swojego gniewu, chociaż to czuć, że tam jest gniew, że to jest coś związane z nieakceptacją, ze wściekłością, ale po prostu tak jak taka żaluzja się nagle zaciąga. No dobrze, także to są rzeczy, cechy osoby narcystycznej, ukryty narcyz według doktora Cartera. Dlaczego ja tutaj podłączyłem białą stronę duchową? Jest to strona yin, słabsza niż yang. Jest to dlatego, ponieważ biała strona jest
finansowana wręcz, można by powiedzieć, przez ciemne siły duchowe. To jest coś, co daje zasilanie tym osobom. Te wszelkie potencjały, te nadzieje, to są rozwijane i inspirowane przez ciemnych. Tylko że ta cała strona jest jakby w cudzysłowie przeciwko tym narcyzom jawnym, tym agresorom. I to ma być takie dochodzenie sprawiedliwości. Ta biała strona to ma być taka strona rządzy odwetu, tego kogoś, który widzi to zło na świecie pleniące się i no my wreszcie powinniśmy zapanować nad tym złem, nad tą niegodziwością, nad tym brakiem życzliwości dla innych. Bądźmy dobrzy, te wszystkie kampanie takie, no wiecie, powinniśmy zrobić dzień uprzejmości dla innych i niech się wszyscy poddadzą temu dniu i żeby się każdy ćwiczył. No to wiecie, to życzliwość dla innych jest rzeczą bardzo porządną i pożyteczną, serdeczność jest ok. Natomiast przymuszanie i takie bezsilne właściwie miotanie się, że powinniśmy tak coś zrobić jednak, no bo czujemy się bezsilni wobec tej strony ciemnej, to jest właśnie strona biała. To jest strona biała i ona może eskalować, może być to nawet coś bardzo wielkiego. Te postawy białej strony mogą być, jak zresztą zaraz zobaczymy, dochodzić do bardzo dużych rozmiarów. Natomiast z powodu niższej jakości, niższych wibracji niż strona ciemna, Yin zawsze przegrywa. Jest tak zaprogramowane, tak jest zrobione, tak jest stworzone przez wielkie anioły, twórców tego świata, żeby Yin zawsze przegrywało. Żeby Yang, ciemne Yang, żeby ciemni zawsze mogli wygrać. Także zrobili sobie takiego przeciwnika, z którym zawsze wygrają. A będą mieli co grać, będą mieli kiedy grać, z kim grać, ludzie się będą nabierali, będą myśleli, że to jest całkowicie poprawne i tak dalej, i tak dalej. No zobaczmy sobie konkrety. Czyli biała strona bazuje na też uprawnieniu, na wewnętrznym uprawnieniu, że ja mam prawo, ale jest to prawo okupione czymś. To nie jest prawo naturalne, z natury mam prawo do tego. Nie. Zobaczcie, ja tyle pracuję, ja tyle wyrzekłem się siebie i dlatego mam prawo dochodzić. Tutaj jest taka postawa samouprawnienia. To też u narcyzów właśnie ukrytych to jest. Doktor Ramani mówi o tym, że to jest self-righteous narcissism, czyli osoba narcystyczna samouprawniona, mająca poczucie, że on ma jednak rację, mimo tego, że tam ktoś coś może mówić, że ktoś może pokazywać jakieś niegodziwości nawet. Nie, to on ma prawo do tego. Ma prawo do niegodziwości, ponieważ no na przykład tyle wycierpiał. Albo czegoś nie dostał. Biała strona to też jest dostosowanie się do norm, co nie było powiedziane w czasie opowiadania o narcyzie ukrytym, bo narcyzi ukryci i biała strona bardzo wierzą generalnie w normatywność, że jak ustalimy odpowiednie przepisy, kodeksy, zakazy, no to wreszcie będzie dobrze. Na przykład przerost ilości zakazów na drogach,
wścieka kogo najbardziej? No tych ciemnych, którzy by chcieli tak bardzo profanować jazdę samochodem i wyścig, robić wyścigi, czy też ci ciemni kupują sobie te samochody z tak silnymi silnikami, no po co? No po to, żeby pokazać swoją diabelskość, pokazać swoją siłę ciemną, tak? Natomiast biali z kolei mówią nie, 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 no tutaj to ci to nie dostaniesz tego, nie damy ci tego, zobacz jaki jesteś brzydki, tutaj przekroczyłeś, o to nie wolno ci tego, tak? I to jest wojna duchowa ciemnych z białymi, jak to Kora śpiewało Elektrospiro kontra Sansara, tak? Wojna białych z ciemnymi to jest. I biali są bardzo mocno zakopani przez to w 3D, w uzgodnioną rzeczywistość. I uważają, że jak coś jest odpowiednio ustawione, no to wreszcie będzie dobrze. Na co ciemni się śmieją, bo zaraz wykryją sposób, jak to sprofanować. Także jest o czym mówić. Ograniczenie impulsów daje nadzieję na lepsze kontakty z taką osobą, która ma duszę po stronie białej. Bardzo często kobiety sprawiają wrażenie bezkonfliktowych, jakichś takich dobrodusznych, czy też mężczyźni. O, ten to się tutaj taki jest spokojny, no to z nim będzie dobrze rozmawiać. A się okazuje, że może być tak, że taka osoba po białej stronie po prostu nie robi tego z powodu, żeby nie dostać po głowie. Że ona ma na przykład w środku siebie dużo gniewu, ale nie pokaże tego gniewu, żeby na przykład nie zostać zaatakowana. No jest to dobra strategia, dobra taktyka na bieżąco, żeby się ochronić. Dlaczego? Dlatego, że białe siły jednak są to siły, które się lękają. Tam jest lęk. Tak jak ciemne siły duchowe mają wywalone i po prostu robią co chcą, bo mają tak mocne umocowanie w ciemnych wsparciu ciemnych sił, że po prostu tam narcyz taki prawdziwy, jawny, a to on ma po prostu wyrąbane, on tam co tam, lewo, prawo, on i tak to przetrwa. I rzeczywiście przetrwa. Dlaczego? Dlatego, że ma właśnie albo na przykład symbionta, albo wsparcie ciemnych przez ciemne wzorce. On to przetrwa, będzie coś tam popsioczy na idiotów, ale jakoś sobie da radę. Tutaj, tam śmamowam. Natomiast biała strona ogranicza impulsy, bo sama czuje się słabsza. I jest rzeczywiście słabsza. No i wygląda na to, że jest to osoba, no dajmy na to kulturalna, tak? Kultura generalnie też ogranicza takie działania swobodne. Kultura jest otamowaniem jakby takich naturalnych bodźców, naturalnych dążeń. Także takie osoby wyglądają bardzo kulturalnie często. Da się z nimi porozmawiać, ich słownictwo jest szerokie, więcej mówią, czy nawet wiele mówią. Nie to, co po prostu taki cham, ciemny narcyz, który ma ograniczone słownictwo i tylko po prostu leci do przodu ze swoim życiem. Biała strona to też bardzo często kwestia przetrwania. W tych cięższych czasach biała strona
umie przetrwać. Tak jak ciemna strona, jawny narcyz nie umie tak sobie dać radę, ale wtedy ciemny idzie pod skrzydła kwoki i ona jest matką Polką i daje przetrwanie i sobie liczy punkty. Zobaczcie, jaka jestem dobra, bo ja tutaj temu ciemnemu, bardzo często synowi, dałam oparcie i zobaczcie, jaka jestem porządna i tak dalej. W czasach lżejszych, kiedy jest dużo bogactwa, strona biała zawierza systemowi. Zawierza systemowi politycznemu, prawnemu, państwowemu. To nie jest strona wolnościowa. Biała strona jest stroną dobrego ułożenia się. Na przykład, co ciekawe, dosyć często przedsiębiorcy w Stanach Zjednoczonych byli, może jeszcze nadal są, po stronie białej i oni, jako że mają młodsze dusze, to uważają w ten sposób, że patriotyzm to jest robienie dobrego biznesu w ramach dostępnych możliwości systemu państwowego, systemu podatkowego, gospodarczego, w ramach istniejącego ładu gospodarczego. To jest też, może być biała strona i człowiek z białej strony może być w Stanach Zjednoczonych niejednokrotnie nie tyle rekinem gospodarczym, co dobrym przedsiębiorcą, który dobrze wykorzystuje możliwości i dzięki temu, że na przykład ma młodszą duszę, no to ta dusza nie wierzga, tam nie ma jakiejś dużej karmy i wszystko się dobrze jakby układa. Jak będzie dalej ze Stanami Zjednoczonymi, no zapewne dusze tam też powolutku nabierają wieku i stają się coraz starsze, przez co też i zaczynają się kłopoty tych dusz wraz z wiekiem. Kolejna rzecz. Białej strony krytyka, oburzenie, wzburzenie. Generalnie biała strona ma duże zaangażowanie w prawa, w normy, w ustalanie porządku i to takiego man-made, czyli człowiek daje prawa, czy wręcz narzuca prawa sobie, komuś. System prawny jest po białej stronie, więzienia są po białej stronie i więzienia, kto siedzi w więzieniach? No najczęściej ludzie z krokodylami, z jakimiś demonami. Są oni tam osadzeni przez stronę białą i to jest triumf, więzienia są triumfem białej strony nad ciemną. Natomiast przemoc domowa odwrotnie jest triumfem, jawna taka wręcz często fizyczna przemoc, jest to triumf ciemnej strony nad stroną białą. Dobrze, czyli biała strona pozornie się podporządkowuje. Pozornie jest to strona, która by chciała dla wszystkich dobrego, ale jednakże z tym, że my jesteśmy mądrzejsi, my jesteśmy ci po prawnej stronie, bo ci ciemni, no to oni nawet tak czasami nie... My możemy się nad nimi zlitować, jeżeli oni podejdą pod nasze skrzydła, ale to, co oni wyczyniają, to już jest za dużo. To jest postawa białej strony. I osoby takie bardzo często mogą być pasywnie agresywne, ponieważ nie są w stanie powstrzymać swojej agresji, a jednak wiedzą, że bycie agresywnym im nie służy, czy w ogóle im zaszkodzi, czy będzie źle
odebrane, czy ktoś może po prostu im dać w mordę za to, co robią, tak? Zresztą dosyć często przemoc domowa jest taka, że mężczyzna nie wytrzymuje tego, co kobieta na niego mówi. Kobieta jest ze strony białej, a on jest ze strony ciemnej. No i nie wytrzymuje i daje w mordę, tak? I przemoc domowa jest. I jest niebieska karta. Oczywiście to nie jest nic dobrego, że w ogóle jest przemoc i te działania policji są jak najbardziej uprawomocnione. Tyle, że kobiety jako słabsze fizycznie też właśnie mogą być agresywne, mogą być pasywno-agresywne, mogą wyrażać dużo przemocy psychicznej i mogą mieć poczucie uprawnienia, no bo wiesz, no bo my tutaj jesteśmy w rodzinie, bo tutaj są dzieci, to są obowiązki, a ty tutaj chciałbyś coś takiego. To jest znowuż biała strona. Wymuszanie winy i wstydu na otoczeniu, tak? No, chociażby właśnie żona na mężu, no powinieneś się opanować, powinieneś coś ze sobą robić, wstydź się, tutaj jesteś winny, tak? I tak dalej. Często jest tak, że rzeczywiście ten mąż jest winny, ale to niekoniecznie. Może być wymuszanie winy na dziecku, że przynosi gorsze stopnie. Nie patrzenie się na przyczyny. Tak samo jak biała strona, jak i ciemna, tam nie ma rozważań, nie ma refleksji, tam nie ma miejsca na ducha, to jest łuk stępujący od ducha przez duszę do materii. To jest pogrążanie się. Także tutaj biała strona też będzie atakować wręcz. Będzie atakować. Pamiętam kiedyś raz taki naprawdę zjawisko, to było bardzo, bardzo mocne, kiedy akurat z kolegą byłem, jeszcze trzeci przyszedł. Jeden z kolega miał krokodyla mentalnego dużego, takiego no prawie dużego. Nie bardzo dużego, ale takiego sporego. A drugi z kolei miał duże wejście. I ten z krokodylem coś tam zahaczył tamtego, zaczął go tam coś tam mu wytykać. Na co tamten po stronie białej, ten z wejściem, jak się wkurzył i po prostu przepuścił z siły białego przez siebie, przepuścił to wejście, które właśnie zgodnie z nazwą weszło z białymi, zatruwającymi energiami w formie takiej mgły, takich obłoków pary wręcz, które były bardzo, bardzo mocno niekomfortowe w odczuciu, takie zgniłe, no może nie zgniłe, ale takie trujące, o tak bym to najłatwiej nazwał, trujące. Także pomimo pozorów brak współczucia po białej stronie. W relacji z taką osobą z białej strony, tamta osoba i bardzo często kobiety będą zagadywać, będą mówić o jakichś prostych sprawach, jakichś takich przyziemnych, emocjonalnych, mącić będzie to, będzie grzebać w ziemi, w tych ziemskich rzeczach i co więcej, będzie taka osoba mieć ogromne przeświadczenie, że to, co jest mówione, to jest tak bardzo ważne, że to jest tak istotne. Owszem, kobiety mają potrzebę opowiedzenia o swoich emocjach i rozważania ich, to jest w porządku. Natomiast może to się przekształcić do rozmiarów narcystycznych, białego obszaru po prostu. Może ta dusza tej osoby
poczuć się swobodna na tyle, że no mówi, no to tutaj to rozwijamy tą działalność, bo to dobrze funkcjonuje, to lecimy dalej. I taka osoba może znikąd nie być poinstruowana, że to jest, czy może być degradacyjne, niszczące, niechętne wobec innych ludzi. Także narcyz czy narcyzka ukryta może też iść w tym kierunku. No, narcyz ukryty też robi coś takiego, tak po francusku désintéressement jest, czyli po prostu, co ty tam gadasz, takie coś, taka postawa. Do pewnego momentu słucha i nagle nie słucha. Nagle po prostu twarz taka neutralna, no okej, siedzę tutaj, to coś sobie mówisz, no mów sobie, okej, ja ci to przytrzymam. Bardziej aktywne postawy to jest, jakby to powiedzieć, powiedzenie w odpowiedzi, rozpoczęcie innego tematu. Ktoś mówi coś, widać, że jest zaangażowany, że chce powiedzieć coś o swoim przeżyciu jakimś. Druga osoba słucha i w tym momencie mówi, no wiesz co, ale tutaj ciekawą promocję ostatnio w hipermarkecie zobaczyłam, wiesz, i tutaj no bardzo ciekawa, no zobacz na te ceny, to jest naprawdę coś fajnego, albo ale kieckę wczoraj widziałam, nie? No i to jest też biała strona. Biała strona, mimo pozorów, jest brak współczucia. Czy nawet, brak otwartości na czyjeś przeżycia. Że tam może nie być wrażliwości. Ta osoba zanurzona w białą stronę może mieć poczucie, że samo prawodawstwo, praworządność, bycie po prawicy, po stronie poprawnej jest wystarczające. To, że ktoś tam ma przeżycia, że ma rozważania, ale to na co to? No, po co on to mówi? Także w pewnym momencie człowiek jakiś, który ma przeżycia dosyć ciężkie, trudne, gdzieś tam się zakopał, może nie dostać nawet postawy humanitarnej wobec siebie. Tutaj bardzo ciekawe jest danie przykładu doktora Gabora Mate, który jest niemalże prekursorem humanitaryzmu wobec narkomanów i alkoholików. Kiedy przynajmniej taką osobą publicznie to wyrażającą i jest on przyjmowany akceptująco z tym. I dr Mate mówi w ten sposób, że nie pytam się alkoholika, czemu pije, co wypił, dlaczego tak dużo pije. Nie próbuję się odnajdywać w alkoholiku jakby złego człowieka i oskarżać go, tylko się pyta go, co ty, bracie, przeżyłeś, że cię tak to, jakby to powiedzieć, zdegradowało. Jakie przeżycia musiałeś mieć, że aż do takiego stanu cię to doprowadziło. Także to jest humanitaryzm. To jest wyjście z białej strony oskarżającej, oceniającej w kierunku właśnie humanitaryzmu. No dobrze, co dalej? Wejście, czyli opiekuny duchowe białej strony. Ja to kiedyś w ten sposób nazwałem, wykryłem. I w moich wahaniach radiestezyjnych na biometrze ja to określam, że to jest zatruwanie. Te energie, które idą od strony białej do kogoś, to
temu komuś zatruwają życie. I zaczyna się to od najniższego czakramu podstawy. Jak dajmy na to, bardzo często jest tak, że syn z matką mieszka i matka jest po stronie białej i zaczyna mędzić temu synowi: a ty znowu to, a ty czemu nie to, a ty to, a dlaczego tak, a weź się w garść, a weź tutaj, a weź się coś tam. I to jest zatruwanie ze strony białej, białymi energiami. I u ofiary się to realizuje przez to, że zaczyna być czakra podstawy zatruwana. Niejednokrotnie widziałem to i prosiłem o oczyszczenie zatrucia na podstawie, i taka osoba zatruwana zaczyna mieć kłopoty z rozpoznaniem się w życiu, z odnalezieniem się w życiu. Później przechodzi wyżej do czakry seksu i bliskości. Później jest kolejna czakra zatruwana splotu. I jak już to zatrucie od białych energii dosięga do czakramu serca, to już taki ktoś ma realne, duże objawy choroby psychicznej. Tak to wynika z moich badań. Tak to jest, że te energie wejściujące mogą indukować u kogoś po prostu energię, chorobę psychiczną. Nie chcę tutaj być, że tak powiem, wyrocznią psychiatryczną, natomiast no tak to w badaniach radiestezyjnych wychodzi. Jeżeli ktoś chce sobie wierzyć, to niech sobie wierzy. Jak ktoś nie chce, to niech nie wierzy. O większe opisy zapraszam na witrynę Świat Ducha. Tam o białej stronie jest opisane co i jak. I biała strona stosuje właśnie te energie zatruwające. One nie są długie, znaczy takie intensywne, jako że to jest strona yin, jest to raczej takie kropla po kropli, drąży kamień i drąży, i drąży, i drąży. I jak jest jakiś zwykle mężczyzna, który mieszka z taką osobą, często kobietą, to w pewnym momencie się zacznie wkurzać i mówi: no przestań, że truć. Tak, to jest po polsku i w polskim języku jest bardzo wiele bardzo celnych określeń językowych na sytuację i w tych określeniach jest prawda duchowa. I tutaj też jest właśnie to, że ten mężczyzna chce się otrząsnąć z zatruwania mu życia przez białe energie. Czyli sprzeciwia się ocenom, oskarżeniom, takim mędzeniu jakiemuś, takiemu: no ty znowu to i to. Sprzeciwia się temu, że na przykład jakaś mama nie daje przestrzeni do życia dziecku. Dziecko chce żyć po swojemu, ale matka mówi: nie włożysz dzisiaj tej sukienki, ty włożysz inną. Tak? To jest do dziewczynki. To jest też postawa narcystyczna. Takie wymuszanie, takie manipulowanie drugą osobą. I co? No, ci z białej strony oczywiście są świetni w generowaniu sobie i w ogóle ciemnych wrogów. Z normalnego człowieka potrafią stworzyć no wręcz czasami przestępcę, dlatego że ten człowiek już jest tak wściekły. Tyle lat musiał się spotykać z białą stroną, że w nim narosło to. Inna sprawa, że mógł też
i jakby podstawy do tego przenieść z poprzednich wcieleń, natomiast biali też potrafią zniszczyć życie. To jest, wiele razy to czytałem w komentarzach na forach, także to się dzieje. Co ciekawe, właśnie u osób, które mają ciemne postawy, inkarnują się jako dzieci dusze, które mają postawy. Przepraszam, u rodziców, którzy mają białe postawy, inkarnują się dusze ciemne. Tak? Czyli dopełnienie przychodzi dopełnienie, żeby ponownie przeżyć jakieś doświadczenie. To jest to samo dokładnie, co Zygmunt Freud wykrył jako przymus powtarzania. Jeżeli w poprzednim wcieleniu ktoś nie dokończył przeżywania czegoś, jakaś dusza jeszcze nie ma dosyć, no to przychodzi do przeciwnego aspektu, ciemna do białego, biała do ciemnego, no i przepierka dalej leci. No dobrze, także co? Biała strona, pomimo pozorów kultury, ogłady, przyjazności, tam też nie ma współczucia. Brakuje empatii, brakuje otwarcia się na drugiego człowieka. Tam widziałem, jak osoby z białymi wzorcami traktowały kogoś jak swoją własność. Że no wiesz, ja tutaj to moje dziecko to albo mój mąż, albo mój alkoholik. To bardzo często żony wręcz nawet leczące się ze współzależnienia mówią, mój alkoholik. To co, ty mu wódkę do gardła lałaś, że teraz mówi, że mój alkoholik? Czy też oskarżasz swojego męża o alkoholizm, że mówisz, że jest to alkoholik, zamiast powiedzieć mój mąż? Także tutaj jest zawłaszczanie, po stronie białej jest zawłaszczanie, to jest strona yin, to jest strona żeńska. Element żeński, który wciąga, który chce do siebie brać. Tak jak strona yang jest ekspansywna, to na tak samo często dużej intensywności jest tutaj implozywność wręcz, zawłaszczanie, branie do siebie, ku sobie. I tutaj też jest dawanie życia, ale też i takie, no jako że to jest łuk wstępujący bez mądrości, bez rozwagi, imperatyw płodzenia, bez jakości, co wszystko jedno. Co Bóg da, to będzie. Bądź pokorny i tak dalej, i tak dalej. Biała strona, biała. Jakość nieważna. Nieważne, że to coś tam, wszystko się przyjmie. Na przykład, ktoś nie chce jeść, jedz, bo trzeba zjeść wszystko na talerzu, co jest, to zjedz wszystko, żebyś nic nie zostawiał. Brak jakości, brak wyczucia, brak współczucia wręcz. Tak, to na tej mojej stronie tam jest. Atak zupą w opisie właśnie wejść. I co? Takie osoby często nie mają szacunku dla strony yang, czyli brak ojców,
niechęć do męskiego, niechęć do zastanowienia się nad granicami. O, my tu sobie fajnie żyjemy, to będziemy tak żyć, o, nie będziemy się zastanawiać, czy to jest dobre, czy to jest moralne. A, pies go drapał. Tak nie powiedzą tego, pies go drapał, bo to by było niekulturalne, a my jesteśmy kulturalne, więc nie powiemy, że my się tam nie interesujemy tym, prawda? Nieważne to, że tam zawyżamy ceny. No my nie interesujemy się tym, że nasi klienci będą za to więcej płacić. To my po prostu podnosimy jakość marki, tak? Odpowiednio wysokie ceny, to jest fajne, nie? Czyli na przykład jak jest inflacja, to jest to też po stronie yin. Inflacja jest po stronie yin, czyli jeszcze więcej zgarnijmy pieniążków, bo nam jest mało. My zgarniemy więcej pieniążków. Kolejny duży kłopot, no, zawłaszczanie dzieci. To jest też, że mówi się, że dla narcyza jego dziecko jest po prostu jego przedłużeniem. Tak jak na przykład ręka. Osoba narcystyczna mająca dziecko, to tak jakby miała trzecią rękę. A jak ma bliźniaki, to ma 4 rąk. I się może nimi posługiwać. I nie będzie taka osoba narcystyczna, czy to z białej strony, czy to z ciemnej, ale to jest postawa biała, taka zawłaszczająca, że tak naprawdę no to dziecko u takiej osoby nie będzie miało planów w umyśle rodzica na swoją przyszłość. Rodzic nie ma planów, nie ma pomysłu, że ten mały człowiek kiedyś będzie chciał mieć własny dom, własną rodzinę, własne dzieci, własny samochód, własne wczasy, własne to, własne tamto. I takie dzieci nie będą do tego przyuczane. Nie będzie im dawane wsparcie we wdrażaniu się w dorosłe zachowania. Tutaj mamy zarówno córeczki tatusia, jak i synów mamusi, którzy są wiecznie niedojrzali. Dlaczego? Ponieważ, i to oskarżane są dzieci. Dzieci są oskarżane tutaj. Dziecko jest oskarżane, że nie jest samodzielne, natomiast rodzice robili wszystko, co mogli. Tak? To jest właśnie ten niestety tragicznie patologiczny paradygmat, który dotąd obowiązywał przed epoką wodnika, kiedy to dziecko nie miało często wiele do powiedzenia. Szczęściem jest epoka wodnika i to, że w ogóle możemy jawnie i dużo powiedzieć o narcyzmie, to jest właśnie zasługą tego, że się czasy zmieniają i możemy żyć w większym poziomie zdrowia psychicznego. Możemy zacząć myśleć o tym, co poprzednie pokolenia nam zrobiły, jakie krzywdy dzieci przeżyły, jakie dysfunkcje nabyły dzieci z powodu życia w tak dysfunkcyjnych domach. To jest właśnie całe szczęście, że my możemy z tego wychodzić. Owszem, czasami się nie da, czasami jest sytuacja już jakby za trudna, natomiast chociażby sama świadomość jest rozwijana. To też jest coś pożytecznego i mam nadzieję, że dzisiejszy film też jakoś się tam w to wpisze i wam w jakiś sposób pomoże. No to co, drodzy youtuberzy, naciskajcie tam słoneczka, buźki, uśmieszki, ptaszki, co tam możecie naciskać na tym ekranie. Zapraszam.
A zapraszam też na witrynę Świat Ducha i jest tam też kącik darowizn. Jest strona, gdzie można zobaczyć, jak się można podzielić z wyrównaniem energetycznym, jakby ktoś chciał. Zapraszam, jeżeli to komuś pomaga. Mam nadzieję, że Wam te filmy pomagają i pozdrawiam. Na razie. Cześć.